Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie w mojej piwnicy. Jeśli podobnie jak mnie przytłacza Was czasami ogrom otaczających rzeczy, albo co gorsza zabawki Waszych dzieci, to dziś pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić. Sprawię, że znikną. Niestety bez czarów, po prostu wszystkie schowam do jednej wielkiej skrzyni. Efektownej, a do tego tak prostej w budowie, że na pewno sobie z tym poradzicie. Chodźcie, zapraszam. Zacząłem od wycieczki do marketu budowlanego. Tam kupiłem 4 dwumetrowe kantówki i sklejkę o grubości 6 mm, którą miły pan pociął mi w poprzek na metrowe pasy, bo akurat takie mieszczą mi się do samochodu. Jak już to wszystko zniosłem do piwnicy, to w ruch poszły piły. Najpierw stołową poodcinałem zaokrąglenia na bokach kantówek, a potem ręczną odciąłem poszczególne elementy ramy. Ponieważ nie mam ukośnicy, to coś tak oczywistego jak ucięcie 2 kawałków kantówki o identycznej długości bywa dla mnie nie lada wyzwaniem. Znam teorię i wiem, jak odmierzać i jak się posługiwać piłą ręczną, ale praktyka bywa niestety trochę bardziej brutalna. Radziłem sobie więc najlepiej jak potrafiłem. Po docięciu 4 długich i 8 krótkich fragmentów ramy spiąłem je ściskami po 4 i szlifowałem tak długo, póki nie miały tej samej długości i kątów prostych na końcach. Trochę to trwało, no ale było konieczne, bo tylko dzięki temu rama będzie jako tako prosta. Po szlifowaniu zabrałem się za wiercenie otworów kieszeniowych i skręcanie. Najpierw skręciłem 2 krótkie boki składające się z desek ułożonych prostopadle względem siebie. Jak te były gotowe, to wywierciłem jeszcze otwory w długich deskach stanowiących front i tył i skręciłem je z tym, co już miałem. No i kurczę, Faradayem nie jestem, ale wygląda na to, że wyszła mi klatka. Kiedy już miałem tę klatkę, to przyszedł czas na wypełnienie jej ścian. Zacząłem od obrysowania podłogi i wycięcia jej z niewielkim okładem. Wolałem wyszlifować nadmiar materiału niż martwić się tym, że zabrakło mi pół centymetra. W końcu nawet najstarsi górale wiedzą, że łatwiej jest pocienkować niż pogrubasić. No i nie pomyliłem się. W jednym cięciu trafiła mi się solidna skucha, którą potem załatwiłem papierem ściernym. Dociętą podłogę dopasowałem 2 równymi krawędziami do ramy, oznaczyłem szerokość kantówki, a następnie nawierciłem otwory i wkręty. No i jest! Pierwsza z 6 ścian skrzyni była na swoim miejscu. Kolejnym krokiem było docięcie ścian na krótkie i długie boki. Tutaj też docinałem z okładem, ale niewielkim, około 2-3 mm. Gdy wszystkie ścianki były już gotowe, to mimo że bardzo chciałem je przykręcić, to zabrałem się za szpachlowanie szczelin, a jak szpachla przeschła, to za szlifowanie całości. No i szlifowałem. Najpierw długo, potem jeszcze trochę, a na końcu cholernie długo. Tak długo, aż ręce zaczęły mi więdnąć. Motywację miałem jednak najlepszą z możliwych. Otóż za każdym razem, gdy opadał mi entuzjazm, to myślałem sobie, że ten kawałek to też będzie miejsce, które moje dzieci będą dotykały gołymi rękami. Wyobraźcie sobie horror wyciągania drzazgi 3-latkowi i zrozumiecie mnie doskonale. Kiedy każda powierzchnia była już gładka jak duża szyba, to chwyciłem za pędzel i farby. Malowanie nieskręconej skrzyni pozwoliło mi nie martwić się o oklejanie taśmą albo o to, że coś wyjdzie krzywo. Oznaczało to również to, że na skręcenie jeszcze długo poczekam. Ścianki pomalowałem na żółto. Po pierwszej warstwie przeszlifowałem je papierem 180, a potem nałożyłem drugą. Z ramą postąpiłem podobnie, z tą różnicą, że malowałem ją na niebiesko. Niestety, najciekawszych fragmentów malowania nie mogę Wam pokazać, bo mniej więcej wtedy mój aparat zaczął szwankować i straciłem sporo materiału, zatem schnięcie farby Wam odpuszczę. Na wieko wykorzystałem blat z litego drewna wyrzucony przez sąsiada z mojej klatki. Dociąłem go z niewielkim zapasem, wieko, nie sąsiada, tak żeby stworzony nawis służył za miejsce do łapania przy otwieraniu i zamykaniu skrzyni. Krawędzie wieka przyciągnąłem jeszcze frezem, żeby je zaokrąglić, a potem na obu stronach wykleiłem taśmą malarską prostokąty. Dzięki nim pomaluję obie strony tak, aby imitowały wzór na ścianach, mimo że będzie to jeden kawałek drewna.
Zanim zabrałem się za skręcenie, musiałem zająć się jeszcze wewnętrznymi stronami ścianek. Tutaj zaplanowałem mega niespodziankę. Otóż zamiast po prostu pomalować płyty na żółto, postanowiłem umieścić na nich zdjęcia moich synów. Grafiki wydrukowałem na drukarce laserowej, a na drewno przeniosłem za pomocą rozpuszczalnika nitro oraz łyżeczki. Oczywiście nie ma co liczyć na to, że po przeniesieniu jakość się nie obniży, ale i tak muszę powiedzieć, że byłem pod ogromnym wrażeniem osiągniętego efektu. Wszystko przeszlifowane, pomalowane i dla pewności przeszlifowane jeszcze raz. Ostatnia scena, jaką nagrałem aparatem, zanim popsuł się kompletnie, był montaż ścianki na krótkim boku. Podobnie postąpiłem z 3 pozostałymi, no ale w to będziecie musieli uwierzyć mi na słowo. Szczęście w nieszczęściu było takie, że jedyną rzeczą, jaka mi jeszcze pozostała do zrobienia, był montaż zawiasów. Nigdy tak dużego elementu nie montowałem, więc bałem się, że wyjdzie krzywo, a do tego skrzynia się nie zamknie, albo nie otworzy, albo jedno i drugie. Rzeczywistość okazała się łaskawsza. Położyłem skrzynię na tylnej ścianie, ułożyłem obok wieko w pozycji otwartej i po prostu przykręciłem zawiasy. Potem jeszcze tylko drobne ustawienia i gotowe. Serio, nawet taki lajkonik jak ja ogarnął to bez większego problemu. Jedyny warunek to zawiasy nie wymagające frezowania otworów. No i gotowe. Zanim zacznę nawijać makaron na uszy, jak to wszystko pięknie wyszło i zachęcać do subskrypcji, oglądania innych moich filmów, to chcę się czymś z wami podzielić. Co ważne, żaden sponsor nie wyłożył na to ani złotówki. Otóż do pomalowania skrzyni użyłem farb Colorit, których producentem jest Hirschpol. I wiecie co? Rewelacja. Na opartego już jedna warstwa wystarcza, a po nałożeniu drugiej krycie jest idealne. Do tego farba jest przyjemnie gęsta i nie spływa z pionowych powierzchni, a do wyboru poza moim zajebistym żółtym i piorunującym niebieskim jest jeszcze kilka spokojniejszych kolorów. Wróćmy jednak do skrzyni. Teraz, kiedy już stoi, wiem, że ważny był w zasadzie tylko jeden etap konstrukcji. Docinanie ramy. Absolutnie kluczowe jest to, żeby poszczególne belki były parami idealnie równe. Wtedy skrzynię skręcicie bez problemu, a reszta to już jak domek z klocków. Mówi się, że prawdziwy mężczyzna musi spłodzić syna, posadzić drzewo i zbudować dom. Bzdura. Znam wielu świetnych facetów, którzy mieszkają w bloku i mają córki. Jeśli jednak chcecie się poczuć jak facet z krwi i kości, to zbudujcie taką skrzynię dla swoich pociech albo dla swojej kobiety. Naprawdę warto i nie musicie mi wierzyć na słowo. Wiem też, że taka skrzynia to może być dosłownie coś zbyt dużego. W takim razie polecam wam zrobienie niewielkiego pudełka mojego pomysłu. A jeśli macie ochotę na coś jeszcze mniejszego, to może wahadełko. Tak czy siak, piły w dłoń i życzę wam udanego budowania. A jak jeszcze zechcecie się ze mną podzielić efektami swojej pracy, to będzie mi bardzo miło. A tymczasem zostawiam was sam na sam z moją skrzynią i do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!